W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o procesie budowy Republiki Federalnej Niemiec. Dowiecie się, na jakich elitach zachodni alianci oparli się, budując po wojnie nowe zachodnio-niemieckie państwo. O tym nie przeczytacie w historycznych opracowaniach. Siódmego września 1949 roku proklamowano powstanie Republiki Federalnej Niemiec. Tak naprawdę proces jej tworzenia zaczął się już jesienią 1946 roku, gdy nastała era zimnowojennej konfrontacji pomiędzy zachodnimi aliantami a Sowietami. Jej najważniejszym polem stały się Niemcy. Było jasne, że powstaną dwa niemieckie państwa, jedno pod patronatem zachodnich aliantów, a drugie pod kontrolą Sowietu. I tak rzeczywiście się stało. Zachodni alianci utworzyli Republikę Federalną Niemiec, a Sowieci ze swojej strefy okupacyjnej Niemiecką Republikę Demokratyczną. Jak oficjalnie deklarowali zachodni alianci, Republika Federalna Niemiec miała zerwać z nazistowską przeszłością i włączyć się w budowę demokratycznej Europy. Czy tak rzeczywiście się stało? Aby odpowiedzieć na to pytanie, spróbujmy przyjrzeć się najważniejszym segmentom Republiki Federalnej Niemiec. Zacznijmy więc od jej armii. Proces tworzenia Bundeswehry zaczął się w październiku 1950 roku, gdy kanclerz Konrad Adenauer ustanowił swojego pełnomocnika do realizacji tego zadania, którym został Theodor Blank. Wokół Blanka zgromadziła się grupa kilkudziesięciu oficerów na czele z majorem Wolfem von Baudissinem, która miała odgrywać decydującą rolę w tym procesie. Niemieccy wojskowi zarzucili jednak Baudissinowi brak odpowiedniego doświadczenia. I wtedy do głosu doszła frakcja tradycjonalistyczna w środowisku niemieckich wojskowych z generałami Franzem Speidelem i Adolfem Heusingerem na czele, do której po zwolnieniu z więzienia dołączył feldmarszałek Erich von Manstein. I dopiero w lecie 1955 roku ruszył proces rekrutacji, który zaczął się od obsadzenia korpusu generalskiego. Spośród 44 generałów, jacy znaleźli się w Bundeswehrze, wszyscy mieli za sobą służbę w Wehrmachcie. Nie mogło zatem dziwić to, że na uroczystościach państwowych z dumą pokazywali oni swoje żelazne krzyże zdobyte w czasie II wojny światowej. Potem skompletowano korpus oficerski. Spośród 15 000 oficerów, jacy znaleźli się w Bundeswehrze, aż 12 360 swoje szlify oficerskie zdobyło w czasach Hitlera. 800 z nich wywodziło się z jednostek SS. Podobnie wyglądała sytuacja w nowym zachodnio-niemieckim wywiadzie, na czele którego stanął generał Reinhard Gehlen. W BND zatrudniono wielu byłych członków Gestapo, SS i SD, którzy mieli na koncie zbrodnie w czasie wojny. Wśród nich byli między innymi Konrad Fibik, odpowiedzialny za mord 11 000 białoruskich Żydów, oraz Walter Kurek, jeden z dowódców Einsatzgruppe D, która mordowała Żydów na Ukrainie. Gdy brytyjska prasa nazwała służbę Gehlena Gestapo Boys, Bundestag zażądał wyjaśnień od Gehlena w tej sprawie. Gehlen zakomunikował wówczas, że zatrudnił jedynie 40 ludzi z przeszłością w Służbie Bezpieczeństwa III Rzeszy. Zapomniał dodać, że w swojej służbie stworzył całą armię tajnych współpracowników rekrutujących się spośród byłych zbrodniarzy, wśród których znalazł się m.in.
Klaus Barbie, nazywany katem Lyonu. W nowym niemieckim państwie ważną rolę odgrywali nazistowscy przemysłowcy i bankierzy. Zaraz po wojnie alianckie władze aresztowały wielu z nich. Tak stało się między innymi z Alfredem Kruppem, który został skazany w procesie norymberskim na 12 lat więzienia. Tak stało się również z Georgiem von Schnitzlerem z zarządu IG Farben. Ale na początku 1947 roku alianckie władze zaczęły zwalniać nazistowskich przedsiębiorców i bankierów i zaprzestały ich procesów. Dzięki temu mogli powrócić na scenę niemieckiej gospodarki i płynnie włączyć się w jej odbudowę, a potem czerpać profity z gospodarczego cudu, jaki zaczął się w czasach kanclerza Ludwika Erharda. Warto jedynie wspomnieć o tym, że w połowie lat 50. prawie 60% zarządów niemieckich koncernów i przedsiębiorstw stanowiły kadry gospodarcze III Rzeszy. Swoistym symbolem tego był Józef Neckermann, założyciel znanego domu wysyłkowego, który w czasach III Rzeszy zajmował się aryzacją żydowskich firm. Takim symbolem stał się również Hans Josef Abs, który w czasach III Rzeszy był członkiem zarządu Reichsbanku, a po wojnie w Republice Federalnej Niemiec został prezesem Deutsche Banku. Nowe niemieckie państwo musiało również zorganizować swój wymiar sprawiedliwości. Do tego potrzebowało prawników. Tych jednak alianckie władze aresztowały i umieściły w obozach internowania. W czasie procesu norymberskiego 16 z nich zostało skazanych, ale potem polityka alianckich władz wobec nazistowskich prawników zaczęła się zmieniać. Zaczęto zatrudniać tych, którzy zostali już zdenazyfikowani, który to proces uległ znacznemu przyspieszeniu. W rezultacie tego nowy zachodnioniemiecki wymiar sprawiedliwości składał się w 80% ze starych hitlerowskich kadr. Obsada niektórych wydziałów w Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości była lustrzanym odbiciem Ministerstwa Sprawiedliwości III Rzeszy. Do pracy w wymiarze sprawiedliwości powrócili nawet ci, którzy w czasach III Rzeszy najbardziej fanatycznie popierali politykę Hitlera, jak na przykład Fritz Hassenkamp i Edmund Kessler, którzy skazali Wernera Hollendera za pohańbienie rasy na karę śmierci, pomimo tego, że nazistowskie prawo przewidywało jedynie za to ciężkie więzienie. Swoistym symbolem pozycji nazistowskich prawników w Republice Federalnej Niemiec stał się sekretarz stanu w rządzie Adenauera Hans Globke, który w czasach III Rzeszy był komentatorem ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru. Ta sytuacja kadrowa mogła tłumaczyć kompletny brak zaangażowania zachodnioniemieckiego wymiaru sprawiedliwości w ściganie zbrodni III Rzeszy. Co ciekawe, nawet Centrala do spraw wyjaśniania zbrodni narodowo-socjalistycznych w Ludwigsburgu nie miała w tym zakresie poważniejszych sukcesów. Republika Federalna Niemiec musiała stworzyć także nową służbę zdrowia. Do tego potrzebowała lekarzy. Ci z kolei mieli nader wiele zbrodni na sumieniu, zwłaszcza ludobójczych eksperymentów medycznych i udziału w masowej zagładzie. Tym wprawdzie zajął się Trybunał w Norymberdze, uruchamiając proces nazistowskich lekarzy, ale ten proces po pewnym czasie przerodził się w farsę. Niemieckie środowisko medyczne wysłało na niego Aleksandra Mitscherlicha, swojego obserwatora, który miał przypilnować jego rzetelności. Mitscherlich przygotował potem raport, z którego wynikało, że spośród 90 000 niemieckich lekarzy co najwyżej tylko 350 uchybiło lekarskiej etyce. Natomiast cała reszta zachowała się w porządku.
Niemieckie środowisko medyczne wywarło również skuteczną presję na aliantów, aby ci nie wydawali zakazów wykonywania zawodu dla niemieckich lekarzy. I alianci zmienili swoją politykę wobec lekarzy. Do pracy zaczęli powracać nawet ci, którzy byli odpowiedzialni za zbrodnie medyczne. Jednym z nich był Ottmar von Versucher, którego asystentem w czasie wojny był dr Józef Mengele. Versucher objął najpierw katedrę genetyki na Uniwersytecie w Münster, a potem został przewodniczącym Niemieckiego Towarzystwa Antropologicznego. Jednak w listopadzie 1959 roku do prokuratury zgłosił się dr Werner Swade, oświadczając, że tak naprawdę jest ściganym od lat doktorem Wernerem Heyde, który odpowiada za przeprowadzenie akcji T4, w ramach której wymordowano co najmniej 100 000 osób. Na środowisko lekarskie Republiki Federalnej Niemiec spadł wówczas blady strach. Ale ten strach minął, gdy pewnego dnia Heydego znaleziono martwego w więziennej celi. Nowe niemieckie państwo musiało również zbudować wolne media, które zawsze są elementem demokratycznego państwa. Tak naprawdę ten proces jako pierwsi zainicjowali Amerykanie w swojej strefie, zaczynając od przyznawania licencji prasowych. Pierwszą taką licencję otrzymała Süddeutsche Zeitung. Do dziennikarstwa zaczęli więc wracać ci, którzy otrzymali zaświadczenia denazyfikacyjne. Tak było również w brytyjskiej i francuskiej strefie okupacyjnej. Kolejny etap rozwoju niemieckich mediów zaczął się z chwilą powstania Republiki Federalnej Niemiec. To właśnie wtedy powstało wiele nowych tytułów prasowych. Kluczową rolę zaczął odgrywać koncern założony przez Axela Springera, który w czasie wojny prowadził antyżydowską propagandę. Springer został potentatem na niemieckim rynku prasy, mając w swoim posiadaniu wiele tytułów, w tym między innymi takie magazyny jak Kristall i Bild. Zachodnioniemieckie media szybko jednak zrozumiały, że najważniejszym problemem Niemców jest ich nazistowska przeszłość. To właśnie dlatego ufryzowały one narodowy socjalizm w narodowy konserwatyzm, a z antykomunizmu uczyniły przysposobienie obywatelskie dla Niemców. Ze szczególnym zaangażowaniem robili to funkcjonariusze dawnego aparatu propagandy Józefa Goebbelsa, tacy jak Ivar Lissner, Horst Manke i Georg Wolf, szefowie Spiegla, oraz Hans Zerer, współtwórca Die Welt. To właśnie oni narzucili Niemcom optykę całkowitej wyrozumiałości dla niemieckiej przeszłości. Można więc postawić pytanie, jak to się stało, że zbudowana pod nadzorem zachodnich aliantów Republika Federalna Niemiec nie odcięła się od ponurej nazistowskiej przeszłości, opierając się na elitach III Rzeszy. Na to pytanie nie jest łatwo odpowiedzieć. Na pewno przyczyn tego należy szukać w nadmiernym pragmatyzmie zachodnich aliantów, którzy uznali, że denazyfikacja Niemiec jest technicznie niemożliwa z uwagi na ogromną skalę działań, jakie należałoby podjąć w tym zakresie. I dlatego, gdy zaczęła się zimna wojna, postanowili z niej zrezygnować, aby przyspieszyć budowę nowego zachodnioniemieckiego państwa, które miało być takim bastionem w tej wojnie. Ale jeszcze bardziej istotny okazał się inny czynnik. Otóż budowa RFN musiała opierać się na starych nazistowskich elitach, bo innych w Niemczech wówczas nie było. W następnym moim filmie przedstawię Państwu postać Witolda Pileckiego, który w czasie II wojny światowej zgodził się przedostać do Auschwitz, aby zebrać wiedzę o tym obozie i zorganizować w nim ruch oporu.
Postać Pileckiego jest dzisiaj zaliczana przez historyków do najodważniejszych ludzi II wojny światowej. Dowiecie się, jak rzeczywiście wyglądała jego misja w Auschwitz. Dowiecie się również o tym, komu po wojnie w komunistycznej Polsce najbardziej zależało na skazaniu go na śmierć. Ten film zatytułowałem Rotmistrz. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję Państwu za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam Ius Memoriae, czyli prawo pamięci, pierwszemu mecenasowi mojego kanału. Misją Ius Memoriae jest udzielenie pomocy ludziom, którzy zostali niesłusznie skazani przez komunistyczny system za swój patriotyzm, za swoje poświęcenie dla ojczyzny i trafili do więzień, łagrów lub byli mordowani na mocy wyroków lub nawet bez nich. W sposób szczególny chciałbym podziękować srebrnym patronom kanału Zakazane Historie, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko oraz kantorinternetowy.pl. Zachęcam Państwa do dalszego wspierania kanału Zakazane Historie. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.